Dzień dobry w kolejnym dniu. Bliskość Etny sprawia, że pogoda jest nieprzewidywalna. Jest ranek, a tu taka mgła, szaruwa, a tak byle jak. Ale w miarę ciepło jest i może nie zachęcająco do kąpieli, ale przecież to dopiero początek dnia. Zapraszam na odcinek. Kawa espresso 1 euro, ale to jak bierzecie sobie na wynos, a jeżeli na miejscu to 2 euro. Trzeba pytać. I nigdzie tutaj w restauracjach, w tych kawiarniach, wróć, może w restauracjach tak, ale w kawiarniach nie mają Wi-Fi. I Sola Blanca to taka wysepka, na którą można dojść w zależności, czy jest przypływ, czy odpływ. O, po takim czymś tam, jak przechodzą te osoby tam w oddali, trzeba kupić bilet na tę wyspę. Nawet nie pytałem za ile, bo ja sobie ją oblatałem dronem. Ujęcie za moment. Zobaczycie. Na tej Isoli Blance pogoda niestety mi nie dopisała. Nie pada, no ale pochmurno jest. Taormina. Kilka słów Wam powiem, jak to tutaj wygląda i czy warto. No więc Taormina to jest pierwsze miasto, które mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło na Sycylii. Jest tutaj komunikacja z lotniska bezpośrednia, autobusowa i podejrzewam kolejowa. Za chwilę Wam również nagram z przystanku, o których godzinach autobus jedzie. Kolejka? Nie wiem, ale tutaj przebiegają tory, więc na pewno jakaś ciufa jedzie. Na pewno w Taorminie kupicie wszystkie tematy pistacjowe. Nie trzeba jechać do Bronte, bo jak już oglądaliście ujęcia z Bronte, o, teraz jedzie towarowy. Jak już widzieliście ujęcia z Bronte, szału nie było. Takie typowe miasteczko turystyczne, włoskie, wąskie uliczki, pełno sklepików, mnóstwo turystów, ale ma to swój urok. Więc jeżeli chodzi o Taorminę, jak najbardziej. No i wiele turystów z Polski słychać, no bo łatwa komunikacja autobusem można bryknąć właśnie
z lotniska. Polecam Taorminę, jak się wybieracie na Sycylię i Wam nie przeszkadza takie zagęszczenie turystów, to jak najbardziej. O, tu macie z Catanii. Catania Aeroporto. Stąd akurat, nie? No. I to leci taki autobus. Tak oznaczone przystanki. To akurat macie na tej Isobelli. Kilka ujęć cen z takiego sklepu. Ja nie czaję, czy jest taka marka u nas sklepów. No to idziemy, coś Wam tam pokażę, jakie ceny są. Ceny serów euro 99. Coś tutaj jest, a nie, to jest jakiś sypany serek. W kawałku to 10 euro. Ceny jogurtów 69 centów albo 75 centów. O, jakieś desery euro 79, 0,95 centa. Jakiś jogurt pitny prawie euro. Bardzo fajną opcją jest w tym sklepie to, że możecie już upieczonego kurczaka sobie kupić i w zasadzie za 5-6 euro mieć taką porcję. Nawet dla dwojga. Najecie się dosyta. Spaghetti to jest takie kilogramowe. Euro i 9 centów. Tak jak już we wszystkich sklepach, to sekcja z makaronami jest po prostu ogromna. Dzień dobry w ostatnim dniu podróży po Sycylii i chcę Wam pokazać taki patent na pewno na śmieci. O, tu są takie dwa sznureczki i to jest do jednego balkoniku i do drugiego balkoniku. A myślę, że również i zakupy też się na takim sznureczku wyciąga. Po co nosić po schodach? I to nie tylko w tym domu, ale w wielu domach. Właśnie idziesz po chodniku i tak kurde śmieci na wysokości ramienia albo głowy. No, taki patent tu mają. No dojechane na lotnisko. Na tym kole. Zaraz Wam wszystko opowiem. W środku jeszcze zobaczmy, jak wygląda. Tutaj wczorajsze koło. Daliśmy radę na dojazdówce. Ok, te najtańsze samochody, które wypożyczacie tak budżetowo 400 euro za 6 dni, to bardzo słabe. To są takie auta, no jest tam klimatyzacja, ale no takie 4 koła kierownica. Z miejsca na miejsce, tak jak ja powtarzam na moich filmach, jak wypożyczam te auta, w zupełności to wystarcza. Ale wczoraj jak na ten wulkan żeśmy jechali, ojej, to ja myślałem, że będzie trzeba popchnąć to auto pod górę, bo mocy żadnej. No ale dało radę. Tyle, że gumę żeśmy złapali. Przyszedłem jeszcze z panią, żeby posprawdzała, zrobi sobie fotki. Ja też to nagram, żeby nie było i Wam pokażę, jak taka procedura wygląda. W oficie, w biurze tam wypisywałem takie karteczki, gdzie to się stało, co było wymienione. Taka jakaś procedura pani mówi. No więc porobiłem oczywiście zdjęcia, bo nigdy nie wiadomo, co im strzeli do głowy. Zresztą mają mi oddać 100 euro, bo zatankowane auto też jest, nie? No więc planujcie sobie więcej czasu
na zdanie takiego auta. No, w tym przypadku tak się to odbywa. Powiedzieliśmy sobie z panią ciao, arrivederci i to tyle. Ale pani mi pokazała, bo musiałem podpisać jeszcze na smartfonie, że zdaję samochód. Pani mi pokazała, że gdybym nie miał pełnego ubezpieczenia, to taka przygoda kosztuje 500 euro. No, czasami warto troszkę więcej zapłacić, tych nawet 60 euro, czasami nawet 100. Bez stresu teraz. Taka sytuacja. I powiedziała, że te zablokowane środki 100 euro będą dzisiaj zwrócone na moje konto, na moją kartę. No pewnie to będzie może jutro na moim koncie. Dobra, zostawiłem sobie jeszcze taką opinię, wystawię. Wezmę sobie butelkę wody, którą miałem i idę na lot, bo troszkę mam taką niewyrubę. Morał z wypożyczalni jest taki: bierzcie zawsze pełne ubezpieczenie, bo później może być przypał, a tak podróżujecie spokojnie. Dobra, idziemy na lotnisko. Może jeszcze kilka ujęć. Ja tą dobrą radą żegnam się z wami. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną na Sycylii. Do następnej podróży. Gdzie to będzie? Co to będzie? Do miłego zobaczenia. Może na social mediach już wam wcześniej powiem. Do miłego zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć. Jeżeli macie ochotę, to dajcie jakąś łapkę w górę albo jakiś komentarz napiszcie. O, jak udostępnicie, to już wow. Nie musi być ten film, ale może być każdy inny z serii z Azji, z Albanii, z Grecji, gdzie się tam znajomi udają. To jakieś cenne informacje może uzyskają z moich filmów. Wiem, że czasami ględzę. Co zrobić, panie Mietku? Do miłego zobaczenia. Hej!